Cześć, Czarnogóra to naszym skromnym zdaniem jeden z najpiękniejszych krajów w Europie. Tym razem mamy w planach pochodzić po górach, a przy okazji odnaleźć kilka miejsc, które odwiedziliśmy w 2012 roku na rowerach. Zanim jednak zaczniemy, to zapraszam na krótki b-roll. Zrobiliśmy sobie przegląd wspólnych fotografii, ja swoich ze swojej wyprawy, bo się wtedy jeszcze nie znaliśmy. Marta zrobiła przegląd swoich fotografii i znaleźliśmy coś takiego. Ta jest w ogóle zrobiona przeze mnie, ta fotka, a ta jest zrobiona przez Martę. I postanowiliśmy, że będziemy szukać miejsc, które odwiedzaliśmy. I pierwszym miejscem jest ten most, który znajduje się prawdopodobnie tu. Tak, jest. Voilà! Ej, ci ludzie chyba przechodzą po nim. A oni normalnie wypadnie. Tak, on już jest rozebrany jest. Pokaż. Ej, to jest to samo. Patrz, widzisz? Ta skała i tam jest skała. Jest w tym samym miejscu. Która? Ta. I tam jest też taka, widzisz? Jezu, jak to się buja. Dobra. Nie wiem, czy można mówić. No, i zeszliśmy tutaj gdzieś z rowerami na dół. Dokładnie tutaj na dole miałem rozbity namiot, dokładnie w tym miejscu, o. No gdzie jest to zejście? Jak wy tam zeszliście? My zeszliśmy jeszcze od tamtej strony, od tamtej i wyszliśmy po prostu sobie tu. Tak. No ale to jeszcze droga. To są normalnie ślady samochodów, tam można zjechać, tam jest droga dalej. Tu jest tak, wyżej. Patrz, tam normalnie coś widzisz? To jest ławeczka. Ale czad. Udało się! Dobra, lecimy dalej szukać następnych miejsc. Mamy tego typu fotografii oraz związanych z nimi wspomnień jeszcze sporo i postaramy się je wszystkie odnaleźć. Choć łatwo nie będzie, bo jednak 7 lat to całkiem sporo czasu. Na co idziemy? Idziemy na... W sumie nie wiem. W Czarnogórze niesamowite jest to, że mając powierzchnię zaledwie województwa lubuskiego, jest tutaj tak ogromna ilość genialnych miejsc, widoków, jezior, kanionów i przede wszystkim gór, że głowa mała. Podczas tego kilkudniowego wypadu, obok szukania wspomnień, przede wszystkim planujemy odwiedzić 3 parki narodowe, a tym samym 3 pasma górskie: Durmitor, Piogradzką Gorę oraz Prokletię, nazywane też Górami Przeklętymi. Czy coś z tego wyjdzie? No, prognozy są raczej sceptyczne i mają być gęste chmury przez cały pobyt, jednak maszerujemy i tak. No bo w górach to w sumie nigdy nie wiadomo. Jako że niewiele się dzieje, to taka mała informacja, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Dolinie Grebaje i z Doliny Grebaje prowadzą 2 rodzaje szlaków. Jedne na wschód, czyli do najbardziej takich strzelistych alpejskich szczytów i najwyższych szczytów pasma Prokletia, a też tym samym całych gór dynarskich. A na zachód od Doliny Grebaje prowadzą takie bardziej lightowe trasy, troszeczkę niższe, ale fajniejsze moim zdaniem od tych drugich, dlatego że to właśnie z nich rozciąga się panorama na właśnie całe te strzeliste szczyty, którą mamy nadzieję, że będzie nam dane dzisiaj zobaczyć. Bo póki co to tak jest dość mgliście. Z liściem na głowie nikt mu nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Że się gapi. Nie, zapomniałam. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Dobra, styknie, bo piosenka wesoła, a my łapiemy tu doła głębszego niż Dolina Grebaje. Bo idziemy w górę już ponad godzinę, zaraz będziemy przekraczać granicę lasu, a chmury cały czas tak samo gęste.
Muszę przyznać, że przypomina mi się nasz pamiętny wypad w Bieszczady, gdzie nagrywaliśmy film z serii Dzień Dobry. To był dokładnie ten sam niesamowity, tajemniczy i mroczny klimat. Nie no, ogólnie jest to super sprawa, z tym, że no, zamglone lasy to możemy sobie oglądać gdziekolwiek. Tutaj nie ukrywamy, że fajnie byłoby zobaczyć coś więcej, skoro już tak daleko przelecieliśmy. Jest nadzieja? Było i zaszło. Będzie coś z tego? Nie wiem. Było i zaszło. Nie no, jest słoneczko. Ja myślę, że zaraz coś się tu wydarzy. Mamy taką nadzieję, że to się troszeczkę zmieni, bo tutaj jest taka skarpa i tam się zaczyna ta dolina, o której mówiłem. I mam nadzieję, że tam jest taki wiatr i on tak wydmuchuje. Tak mgłę. Co się okazało, z każdym krokiem było widać coraz więcej promieni słonecznych. Wiatru wydmuchującego mgłę co prawda nie było, ale za to była tak zwana inwersja termiczna, dociskająca chmury do ziemi. Dzięki niej byliśmy świadkami jednego z najpiękniejszych spektakli, jakie kiedykolwiek widzieliśmy w górach. O kurde! Jezu, jesteśmy ponad chwilą! Ja, ale cała mgła jest na dole! Zobacz! Wow. Jaki żart! Ja! Patrz tu! Jaka bomba! Ale jajca! A my idziemy w tej mgle z taką depresją. No. Góry Przeklęte to jedne z ostatnich naprawdę dzikich gór Europy. Są one częścią gór dynarskich, będących trzecim największym pasmem górskim w Europie, po Alpach i górach skandynawskich. Ciągną się one przez 600 km, zaczynając się w Słowenii, a kończąc w Albanii. Nazwa Góry Przeklęte miała najprawdopodobniej symbolizować ich dzikość, surowość i niedostępność, a co z tego wynikało i odizolowanie od reszty świata. Inna geneza nazwy Góry Przeklęte, co wymawia się tutaj Prokletie, mówi o historii samotnej matki wychowującej 3 synów. Synowie ci pewnego dnia podczas polowania spotkali w górach niesamowicie piękną kobietę. Piękną niczym otaczające doliny dostojne i smukłe wierzchołki gór. Doszło pomiędzy nimi do bójki o jej wdzięki, podczas której wszyscy zginęli. Kiedy matka dowiedziała się o tym i odnalazła swoich synów, przeklęła dziewczynę, wykrzykując Prokletie, co znaczy przeklinam cię. A jej rozpaczliwy krzyk jeszcze długo odbijał się echem od strzelistych szczytów, przeklinając ich piękno na wieki. W Parku Narodowym Prokletie, co tu jest niesamowite, można spać pod namiotem. Normalnie, legalnie. Znaczy inna sprawa, że tu tak naprawdę może być ciężko, ale na przykład tam, z tamtej strony, na tej polanie, wyobraźcie sobie, żeby zostać tutaj na zachód słońca. I na przykład rano się obudzić z taką inwersją na wschód słońca. I spełnić swoje marzenie, bo ja pierwszy raz. Co pierwsze? No, chcę inwersję. Co ty gadasz? No. Co? Aha, i cena namiotu kosztuje, z tego co pamiętam, 2 euro. Płaci się na wejściu. No chyba że bramki są zamknięte, tak jak były u nas. Wtedy się nie płaci i się wchodzi. Można zapłacić na przykład po wejściu. Wbrew temu, co myśli wiele osób, najwyższy szczyt Czarnogóry wcale nie znajduje się w Durmitorze, a znajduje się tutaj w górach Prokletie. Jest to Zła Kolata, gdzieś tam za tymi górkami się schowała i jest ona o 12 metrów wyższa niż najwyższy szczyt w Durmitorze, który nazywa się Bobotow Kuk. I pomyśleć, że będąc tam w tej mgle, chcieliśmy wracać. Jak coś, tutaj była super klima pod namiot, nawet było takie miejsce małe, ktoś sobie ognisko robił. To akurat nie wiem, czy jest legalne,
ale jak coś, to lokalizacje do tego miejsca i wszystkich innych będą na blogu. Góry te przez jeden z magazynów zostały nazwane najbardziej niedocenianymi górami Europy i szczerze mówiąc, patrząc na to, jak mało ludzi jest, spotkaliśmy właściwie 4 osoby, to znaczy wiadomo, jest listopad, więc jest to trochę daleko poza sezonem. Jednak z tego co wiem, w sezonie wygląda to całkiem podobnie. Jak ktoś z Was był, to możecie dać znać, jestem bardzo ciekawy. W ogóle trzeba zaznaczyć, że Góry Przeklęte były bardzo długo pomijane ze względu na swoje dość newralgiczne położenie. Znajdują się w granicach 3 państw: Kosowa, Albanii i Czarnogóry i ze względu na to przygraniczne tereny Gór Przeklętych były zamknięte dla turystów. Jedynie wojskowi patrolujący granice mogli podziwiać ich piękno. O tym, jak bardzo te góry były niepopularne, najlepiej świadczy fakt, że najwyższy szczyt gór dynarskich, Maja Jezerce, w XX wieku zdobyty był w 1937 roku, a następny raz dopiero w 2002. A korzystając z okazji, że mamy takie ładne widoki, ujęcia i tak dalej, pomyślałem, że jest to czas, żeby powiedzieć Wam o zbliżającym się kursie filmowym. Kursie, w którym będę starał się przekazać osobom, które nie za bardzo mają pojęcie o filmie, które chciałyby się nauczyć, jak to robić, a także osobom takim już ciut wtajemniczonym, jak zrobić, żeby te filmy oglądało się lepiej. Będzie to oczywiście z takim naciskiem, powiedzmy, na filmy podróżnicze, klipy z podróży, vlog i tak dalej. Nad kursem tym siedzę już, tak myślę, spokojnie od roku, kiedy to Gdzie Bądź i kilka innych osób sugerowało mi, że powinienem zacząć to robić. Sporo osób z Was pyta zawsze, jak robić filmy. Mam masę pytań o to, jak robić to lepiej i tak dalej, i tak dalej. No i tak siedzę nad tym od roku. Planuję wypuścić ten kurs gdzieś na wiosnę. Chciałem jeszcze przed Wigilią, ale powiem Wam szczerze, że niestety no, za dużo wyjazdów, za dużo roboty i też jadę za niedługo do, w sumie nie mówiłem Wam chyba, nie? Do Chile. I to jeszcze w tym roku, i też chcę zrobić materiały w tym roku, więc myślę, że niestety kursu w tym roku nie będzie, ale będzie na wiosnę. Jeśli chodzi o Chile, to jestem tam dokładnie w tym momencie, więc standardowo zapraszam do zerkania na Face'a i w Stories na Instagramie, gdzie podczas wszystkich wyjazdów dzieje się najwięcej. W ogóle ten szlak, którym idziemy, prowadzący na górę Popadia, idzie wzdłuż granicy z Albanią. Za chwilę będziemy przekraczać nawet granicę w tym miejscu. Natomiast doprecyzowując jeszcze kwestię kursu wideo, nie będzie to tylko kurs skupiający się na bajerach typu drony, slidery i gimbale, bo wiem, że mało kto takim sprzętem dysponuje, a zapewniam Was, że bez tego również można zrobić dobry film. Owszem, powiem wszystko, co wiem również i o używaniu tych bardziej zaawansowanych sprzętów, jednak głównie będę skupiał się na technikach filmowych, zabiegach montażowych, narracji i wszystkim, co sprawi, że Wasze filmy będzie się po prostu świetnie oglądać. Jeśli jesteście zainteresowani, jak coś, w opisie znajdziecie link, gdzie możecie zapisać się do powiadomień. Podajcie tam po prostu swojego maila, a jak kurs będzie gotowy, to po prostu do Was napiszę z informacją o przedsprzedaży. Przed nami ostatni szczyt, tutaj polianka i dalej schodzimy już tu w dół. Tu i tam mamy auto, czyli znowu przez mgłę musimy się przebijać. Dajcie koniecznie znać, jak podobały Wam się Góry Przeklęte, a my jedziemy dalej w poszukiwaniu kolejnych świetnych widoków, no i oczywiście wspomnień sprzed 7 lat. W ogóle zdałem sobie sprawę, że robimy to samo, co robiliśmy na Słowacji, czyli właściwie oblatujemy 3 parki narodowe w 3 dni. Tylko że po wczorajszym sukcesie pogodowym dzisiaj wygląda to mniej więcej tak. Jest zbyt pogoda sprzyjająca do kręcenia ani do fotografowania. Jesteśmy w parku Biogradzka Góra, czyli w jednym z 3 najstarszych parków narodowych Czarnogóry. Parku znanym głównie z pięknych połonin, szczytów, z pięknych też jezior polodowcowych, z najsławniejszym Biogradzka Góra, do którego pojedziemy za niedługo. Od niedawna też bardzo mocno park ten promuje się tym miejscem, które nazywa się Eco Village Wraniak. Można tutaj spać i mieliśmy tutaj spać w jednym z tych domków.
Jednak okazało się, że już jest zamknięte po sezonie od 2 dni, ale naprawdę muszę wam powiedzieć, że miejscówka jest super, bo są domki, można sobie napalić w środku, są piece, tutaj jest taka jadalnia, tam jest taka jadalnia zamknięta, gdzie też można sobie napalić i ogólnie fajnie spędzić czas. Czekajcie, można stąd sobie pójść na najwyższy szczyt, który znajduje się praktycznie 10 km w jedną stronę. No, widoki są przepiękne w okolicy. Ale niestety wam ich nie pokażemy. Mamy nadzieję, że następnym razem się uda. Tymczasem jedziemy w kierunku wspomnianego jeziora Biogradzka Góra, jednak zanim tam dojedziemy... A tutaj w tym miejscu spaliśmy 7 lat temu, jak jechaliśmy, przed podjazdem właściwie. Się rozbiliśmy tutaj na... w ogóle te wszystkie ławki mieliśmy ciuchami, jedzeniem zakryte, a spaliśmy dokładnie w tym miejscu, tu, na ziemi. 3 maty, cyk, cyk, cyk. Też mam fotkę, ale jej nie zabrałem ze sobą, nie wydrukowałem. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że znajdziemy to miejsce w ogóle. A po prostu jedziemy. Marta mówi, ty, a nie spaliście tutaj? W Czarnogórze jesteśmy po raz, ja już 3, Marta po raz 2, można powiedzieć już chyba, że będziemy też po raz 4 i 3, bo jedziemy na wiosnę, właściwie na zimę. Tylko tak bardzo nietypowo, bo na narty. Znaczy ja bym sprostowała, na deskę. Na narty i deskę, a tam jest wyciąg. No to co, lecimy szukać dalszych miejsc naszych poprzednich wyjazdów. No. A tak prezentuje się największa atrakcja Biogradzkiej Góry, czyli właśnie jezioro Biogradzka Góra. Słuchajcie, o ironio, okolice te zanotowały najmniejsze opady w ostatnich 2 latach i to jezioro praktycznie wyschło w tym roku. Z tego co mi wiadomo, w lato, no my mamy deszcz. Także troszeczkę pechowo. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w Europie znajdują się lasy deszczowe strefy umiarkowanej i właśnie jedne z nielicznych tych lasów w Europie znajduje się tutaj w okolicy Biogradzkiej Góry. Co robisz? Sobie powodzę. Niestety pogoda nam się zepsuła jeszcze bardziej, ale się nie poddajemy, bo zostało nam jeszcze kilka miejsc do odnalezienia. Ostatnim parkiem narodowym, do którego jedziemy, jest Durmitor. Ale zanim tam dotrzemy, jeszcze w drodze do Durmitoru czeka na nas jedna bardzo fajna atrakcja, czyli kanion na rzece Tarze. Kanion ten jest pod wieloma względami naj, a jednym z tych naj jest zlokalizowany nad nim most. Most ten prezentuje się tak i co ciekawe, byliśmy tutaj również podczas tamtego wypadu rowerowego, ja podczas swojego, Marta podczas swojego, tylko tak się składa, że ja nie zadbałem o żadną fotografię i tak się składa, że Marta zadbała o taką fotografię, tylko nie wiem, czy by to chciała. Nie, bo to jest kompromitująca fotka. Karol mojej nieświadomości ją wydrukował. Chcesz zrobić remake? Nie. Moje chyba nieudane początki gimnastyki, których nie rozwinęłam do dzisiaj. Swoją drogą pomysłodawcy tego mostu chyba nie przemyśleli, że będzie on taką atrakcją turystyczną, bo nie ma się gdzie ustawić do fotki. To całe pobocze takie wąskie. Po co ja to zrobiłam? Co masz? A lot of wino. Malinowe, borówkowe. No takie domaszne. No. Góry Durmitor oznaczają w języku celtyckim góry pełne wody. Wręcz ociekające wodą. A to tutaj to jest Czorny Staw, jedna z fajniejszych atrakcji w Durmitorze. Naprawdę rewelacyjnie, aż niewiarygodnie turkusowe jezioro, nawet w taką pogodę jak teraz. Powiem wam szczerze, że nie mogłem odpuścić i zaryzykowałem nawet z dronem, jednak lot trwał zaledwie 2 minuty, bo znowu zaczęła się ulewa i musiałem szybko wracać. Bardzo szybko. Oh, rain on me, you stormy skies, wash my sins away.
Let the thunder roll, let the lightning strike. Jako że pogoda nie sprzyja, to nagramy sobie kawałek w samochodzie. Lecimy dalej, Marta jedzie po trasie panoramicznej numer 2. Ja będę wam pokazywał. Tu jest zdjęcie Marty, też właśnie kawałek dalej będzie ta miejscówka. Mam nadzieję, że nam się uda znaleźć. Znowu zdjęcie Marty. Marty ma najwięcej zdjęć fajnych z dormitoru z sobą. W ogóle fajną miałaś karimatę. Następna fotka jeszcze została taka od Marty. A ja znowu kompromitująca. Nie no, to jest fajne akurat. I teraz dwie moje na koniec. Masz jakieś kompromitujące? Mam, bez koszulki. Ostatnie moje zdjęcie. Nie jest kompromitujące. Nie jest kompromitujące, to jest z samej przełęczy. Kompromitujące jest to, że masz cały czas tą samą koszulkę. To prawda. West to the east, or the mountain or home. Przed nami jezioro Susicko i tak wysusicko, że nie ma wody. Proszę wycieraczki. Tam było jezioro. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. To jest najpewniej tam. Tylko... Na pocieszenie jest plus tego wszystkiego. Że nie jesteśmy rowerami. Always look on the bright side of the light. No i zostały nam jeszcze 3 fotki. Miejsce z mojego kompromitującego zdjęcia bez koszulki udało się znaleźć po drodze, podobnie jak i okolice tego genialnego noclegu na dziko, który sobie urządziliśmy. No dobra, może nie jest to dokładnie ten sam kadr, ale jest to gdzieś w tej okolicy. Skończyła się woda. Ostatnia fotka, papier się zalał. Teraz przynajmniej wygląda jak dzisiaj. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Wygląda to tak. Mission completed. Słuchajcie, taka historia mi się przypomniała, jak tutaj byliśmy wtedy, to byliśmy tam w dole, jest takie jezioro, które się nazywa Piwsko, one powstało poprzez postawienie zapory, bardzo ładne, tylko że zjeżdżaliśmy w dół takimi super tunelami, taki jest naprawdę ładny zjazd do samego jeziora. I na samym dole policjant nas zatrzymuje i mówi, że nie możecie dalej jechać, ponieważ są pożary od strony tam bośniackiej i musicie wracać do góry, a my, przypominam, byliśmy na rowerach. I tak patrzymy na pana, to 25 km podjazdu, tak na oko, może 20, że tak średnio nam się chce, bo teraz właśnie tu wjeżdżaliśmy i mieliśmy znowu wjechać tutaj i jechać inną drogą, bo przyjechaliśmy stąd, tam i mieliśmy jechać inną drogą jeszcze dalej. Co się okazało, pan policjant złapał nam na stopa ciężarówkę. Wrzuciliśmy rower na ciężarówkę, pojechaliśmy do góry i jechaliśmy dalej tutaj już na Kimę. W drodze powrotnej podskoczyliśmy pod monastyr Ostrog, czyli prawosławny klasztor wykuty w skale. Jest to bardzo klimatyczne i pięknie położone miejsce. Zdecydowanie warto wpaść po drodze. Postanowiliśmy również odwiedzić pewien świetny punkt widokowy nad najbardziej znanym jeziorem Czarnogóry. Tym razem jednak dla odmiany jest to miejsce, którego ani Marta, ani ja wcześniej nie widzieliśmy. Na sam koniec podjechaliśmy pod jezioro Szkoder. Genialne tutaj jest miejsce, słuchajcie, zaraz za tymi krzakami, których nie widzicie. Coraz większy jest ten deszcz, po 6-7 mm na godzinę nawet. Jak coś, polecamy to miejsce. Przestało. Znaczy przestało to duże słowo. Patrzcie. A właśnie, a propos filmów jeszcze, jedna rzecz. Nie chwaliłem się. 2 filmy z tego roku dostały nominację
do Grand Video Awards, czyli takiego no dość chyba prestiżowego konkursu filmowego dla twórców przynajmniej YouTube'owych. Film z Bałtyku, tam gdzie byłem sam na rowerze wzdłuż Bałtyku, w kategorii hobby, podróże i sport bodajże, a drugi w kategorii publicystyka i wideorozmowa. I z tego jestem mega dumny, bo był to film o trzęsieniu ziemi z Nepalu. Niestety nie udało się, byli lepsi, były lepsze filmy, lepsi twórcy, duzi bardzo twórcy, którzy wygrali w tej kategorii, ale trudno, jakby no to i tak mega duże wyróżnienie i bardzo mnie to cieszy. Może w przyszłym roku. Pięknie dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że... Was zachęciliśmy, a nie zniechęciliśmy. Nie, no jakby nie ten deszcz, to byłoby super, nie? No, Bo jakby, szczerze mówiąc, Czarnogóra jest moim zdaniem jednym z piękniejszych krajów w Europie. Podobno jeszcze parę dni temu było świetnie. No, Także nie idźcie w listopadzie. w listopadzie nie, wcześniej troszeczkę, a my widzimy się kiedy? W lutym, W Czarnogórze. w Czarnogórze. A wcześniej? A wcześniej jeszcze Chile i co tam się uda nakręcić. No, także do następnego pozdro. Ciao, tak pada. A na koniec, żebyście jednak dobrze zapamiętali Czarnogórę, trochę słońca, zarówno z gór przeklętych, jak i z samolotu, którym wracaliśmy. Na razie trzymajcie się, jak coś pamiętajcie o linku w opisie, no i zapraszam też do stories. Wyobraźcie sobie, że tutaj... Gdzie my jesteśmy? W Czarnogórze. Jeszcze raz. Cięcie. Na sam koniec... No, na koniec... Będzie hit na wykopie.